Szwajcaria to jedno z najpiękniejszych i najbardziej zróżnicowanych państw w Europie. W tym filmie pokażemy Wam jedne z najpiękniejszych bajkowych miasteczek w Europie, oszałamiające górskie jeziora, no trzeba było kajak, supa wziąć, malownicze doliny, które były inspiracją dla Rivendell z Władcy Pierścieni, śródziemnomorskie miejscowości, które wcale nie leżą nad Morzem Śródziemnym i przełęcze, przez które wiodą niesamowite drogi widokowe. Padniemy też na najważniejsze święto wszystkich szwajcarskich krów i spróbujemy najlepszego szwajcarskiego sera. A nawet wsadzimy naszego busa na pokład górskiego pociągu. O podróży do Szwajcarii marzyliśmy, od kiedy Ola zobaczyła okładkę National Geographic z gościńcem przyklejonym do skał. Poza tym chcieliśmy odczarować ten kraj, bo to tu podczas pierwszej podróży w 2010 roku zepsuła się nam skrzynia biegów. Zostawiliśmy gdzieś na przełęczy nasze schodki. Szwajcarię objedziemy trasą Grand Tour. Trasa ta ma 1643 km i prowadzi przez 4 regiony językowe, 5 alpejskich przełęczy, wzdłuż 22 jezior i 46 najważniejszych szwajcarskich atrakcji. Naszą podróż rozpoczęliśmy w miejscu, do którego najłatwiej dojechać z Polski, czyli na północno-wschodnim krańcu kraju, w Schaffhausie. Ola postanowiła, że w Szwajcarii będzie piła wodę tylko z poideł dla krów. Szwajcaria ma najczystszą kranówkę na świecie, dlatego w prawie każdym miasteczku znajdziecie krany, z których można spokojnie nabierać pitną wodę. Schaffhausa to miasteczko kupieckie z malowanymi fasadami domów ze 170 ozdobnymi wykuszami. Dzięki neutralności Szwajcarii, szwajcarskie miasteczka nie ucierpiały podczas II wojny światowej i widać to na każdym kroku. Tak jak zawsze przy takich rzeźbach są napisy, żeby nie siadać, to tutaj są nawet schodki, żeby łatwiej było usiąść. Trzymaj się, dobra? Już nie chcesz? Niedaleko, na rzece Ren, nad którą leży Schaffhausa, znajduje się najpotężniejszy wodospad w Europie. Zjeżdża się do niego szklaną windą, a następnie spaceruje kładką nad wodą. Przełom Renu ma 23 metry wysokości, 150 metrów szerokości i w każdej sekundzie przepływa przez niego 600 000 litrów wody. Gaja zobaczyła, że tam państwo siedzą na ławce. Postanowiła, że ona też tak pójdzie i tak siedzi, mówi do siebie, patrzy na widoki, generalnie odtwarza to, co oni robili. Jadąc dalej wzdłuż Renu, trafiliśmy do ponoć najbardziej bajkowego miasteczka w Szwajcarii, Stein am Rhein. Pełno tu malowanych fasad i zdobionych wykuszy. Znajdują się tu kamienice z najstarszymi malowidłami w Szwajcarii. Mają ponad 500 lat. Jakie to miasteczko jest piękne. Ja się nie mogę nadziwić. Z każdym kolejnym krokiem, z każdą kamieniczką coraz piękniej. Kierując się dalej trasą Grand Tour, dotarliśmy do regionu Appenzeller, pełnego malowniczych pagórków. Co tam jest w domu? Panele fotowoltaiczne na ścianach po prostu przy drodze. I to tak na całej długości. Szwajcaria to kraj idealny dla osób, które lubią górskie widoki, ale niekoniecznie lubią wielogodzinne wspinaczki. Jest tu ponad 2000 kolejek linowych i wyciągów. Co tam skapnęło do paszczy?
No to moi drodzy, dotarliśmy do Szwajcarii i przez kolejne 2-3 tygodnie będziemy podróżować dookoła Szwajcarii trasą Grand Tour naszym kamperkiem, więc postaramy się to zrobić jak najbardziej budżetowo i pokażemy Wam najpiękniejsze miejsca, jakie można na tej trasie odwiedzić. A powiedz, gdzie chcesz już jechać? A czym tam się jedzie? Jak się nazywa to? Jeszcze nie umiem mówić. Nie umiesz mówić? Dobra. Kolejką dostaliśmy się na Ebenalp, skąd pieszo ruszyliśmy do schroniska Escher, które kiedyś Ola zobaczyła na okładce National Geographic. Żeby przejść do tego schroniska, trzeba przejść takim tunelem przez skały, jaskinią. Liczyliśmy na niesamowite górskie widoki, ale niestety zastaliśmy schronisko skąpane we mgłach. Co to za górskie kury? Ta gospoda jest tak mocno przyklejona do skał, że jedna ze ścian to skała. Ola jest niepocieszona pogodą, którą zastaliśmy tam u góry, bo były mgły, nie było widać widoków przy tej karczmie, więc zostajemy tutaj na noc, żeby jutro poczekać na jakieś przejaśnienie, a żeby wykorzystać ten czas, no to spakowaliśmy się na rowerki. Dzisiaj trochę chłodniej, szczególnie, że jesteśmy w górach, ale piękna trasa rowerowa tutaj i jedziemy sobie po wioseczkach wzdłuż rzeki. Spaliśmy dzisiaj na parkingu, tutaj koło tej kolejki. Parking kosztuje 5 franków za 24 godziny. Teraz I ponoć nie ma tu problemu z tym, żeby właśnie sobie w środku spać, dopóki się nie kempinguje, czyli dopóki się nie rozkłada na zewnątrz jakichś krzeseł, markiz i tak dalej. Miłoś, a wiesz co mamka gotuje ci? Tofu, bardzo dobrze. Czujesz? Chyba mam. Chyba musisz nam Ola pomóc, żeby ją tam ułożyć. Podejdź. Poczekaj, teraz mamusia pomaga. Plany są ambitne. Planujemy przejść 2 godziny, dojść do pięknego jeziorka. Ja nie wziąłem dzisiaj plecaka, tylko Gaję. Gaja sobie ogląda krówki, które są tam. Gdzie tu jest przejście? Tam. No i idziemy, na szlak. Jak wrócimy, mamy nadzieję, że już nie będzie takich chmur i jeszcze raz się uda wjechać do góry. Fajnie się tak idzie? Męczysz się? O, to super. To idziemy dalej. Po ponad godzinie bardzo stromego marszu dotarliśmy do pięknego jeziora Sialpse. Trochę nie wierzymy, że nam się udało, ale dotarliśmy nad jezioro z 1,5 godziny w jedną stronę, większość niosąc Gaję na rękach. Ale jesteśmy i zaraz chyba jeszcze trochę obejdziemy to jezioro dookoła, bo jest przepięknie. Jadąc dalej na południe, dotarliśmy do Gryzonii, największego, ale też najmniej zaludnionego kantonu w Szwajcarii. A dzisiaj będziemy nocowali na takim kempingu przy małym miasteczku, właściwie na Kamperplacu, bo to taki parking duży z miejscami dla kamperów. 30 franków za noc, jest obok stacja do zrzutu szarej wody i do nabrania czystej, więc sobie najpierw nabieramy i zaraz pójdziemy się przejść po tym miasteczku. Generalnie chcieliśmy dzisiaj znowu gdzieś nocować albo na dziko za darmo, albo jakoś bardzo tanio, tak jak wczoraj, za 5 franków za parking, ale niestety w tej części Szwajcarii albo nie ma takich miejsc, albo są miejsca, w których są zakazy, więc dzisiaj nocujemy tak, a w kolejne dni będziemy znowu szukali czegoś na dziko.
Ale i tak, cena jak na Szwajcarię, bardzo spokojna i przepiękne widoki. Prowadź nas na spacerek. Mało się o tym mówi, ale Szwajcaria słynie też z bunkrów, których mają naprawdę bardzo dużo, bo najpierw w trakcie II wojny światowej, a potem w trakcie zimnej wojny budowali pod domami w miasteczkach pełno bunkrów i do dzisiaj można je poznać po takich właśnie drzwiach, tak jak tutaj publiczna toaleta w małym miasteczku, a obok olbrzymie drzwi z wejściem do bunkru. Ale niesamowite jest to, że gdzie by się nie zatrzymać w tej Szwajcarii, w jakimś przypadkowym miasteczku, które wcale nie jest atrakcją turystyczną, to jest tak pięknie, że wyszliśmy na 10 minut na spacer, już godzinę chodzimy i się nie możemy napatrzeć na te piękne domy. Dobra, do domu trzeba dla rodziny zabrać tej wody świeżej. W ogóle we wszystkich miasteczkach widzimy plakaty o takich świątecznych paradach krów, które schodzą z Alp i tak są ładnie udekorowane i chcemy bardzo trafić na coś takiego. Tu akurat będzie dopiero w październiku, ale w innych wioskach widziałem, że będzie szybciej. Ola po swojej ostatniej wizycie w Szwajcarii wychwalała, że szwajcarskie chleby to są najlepsze chleby na świecie, lepsze niż te polskie. I faktycznie od kilku dni kupujemy. Teraz też byłem w piekarni tutaj w miasteczku i chyba nie da się kupić złego chleba. Są takie puszyste, chrupiące. Gęste jeszcze. Jeszcze dzisiaj bułeczki kupiliśmy, się okazuje, że bułeczki jeszcze lepsze. Ile kosztował? 3 franki za wszystko. Z bułkami. Za 2 bułki chleb? Mhm. Najsłynniejszym kurortem tych okolic jest Davos, ale nam zdecydowanie bardziej do gustu przypadła spokojna dolina Sertig. Ostatnie kilometry są zamknięte dla ruchu samochodowego, więc warto wybrać się tu rowerem. Po Szwajcarii podróżujemy trasą Grand Tour, która jest taką specjalnie wyznaczoną trasą, na której mało, że przejedziecie piękne trasy, piękne drogi, to jeszcze odwiedzicie najpiękniejsze miejsca w Szwajcarii. Jest do tego specjalna aplikacja, jest wydany przewodnik, jest mapa i są też takie fotospoty jak ten, takie ramki Grand Touru, które są ustawione właśnie w najładniejszych miejscach i w aplikacji możecie sobie je znaleźć i kolekcjonować. Na naszej trasie czekało na nas wiele przełęczy z bardzo krętymi drogami. Pierwszą z nich była Fluela Pass. Po zjechaniu z przełęczy zatrzymaliśmy się w Guardzie, niewielkiej wsi położonej na zboczu rzeki Inn. Znajduje się tu ponad 70 bogato dekorowanych domów z XVII i XVIII wieku. A dzisiaj nocujemy nad rzeczką. Tutaj stoi bus, a tu rzeka, która ma tak zimną wodę, że aż błękitna, taka lodowcowa. Za 26 franków za noc, za 2 osoby z dzieckiem, za miejscówkę na legalu, bo jest tutaj kemping u góry, który działa tak, że jak normalnie tu przyjedziecie i siedzicie cały dzień, no to płacicie chyba 47, ale jest taka opcja Quick Stop, która polega na tym, że jak przyjedziecie po 17 i wyjedziecie do 10, to możecie zapłacić dużo mniej, czyli właśnie te 26 franków. Jest nawet automat specjalny, w którym się po prostu wpisuje, wszystko płaci kartą i tyle. Wow. Co tam się dzieje?
Szwajcarii jest bardzo dużo krów, a Szwajcarzy kochają swoje krowy i we wrześniu raz w roku odbywa się taki uroczysty spęd krów z Alp. Bo w Alpach, na górskich pastwiskach robi się już po prostu za zimno i krowy schodzą w dół do nizin, żeby tam się paść przez zimę albo żeby przeczekać tą zimę gdzieś w stajniach i w stodołach. Gaja, ty będziesz krówką? Widzę, jesteś ozdobiona piękną kokardą, masz rogi. Super. Dlatego odbywa się taka uroczysta parada i w każdym miasteczku jest to trochę innej porze. My specjalnie posprawdzaliśmy daty, żeby trafić i dzisiaj właśnie coś takiego tutaj w tej wioseczce górskiej się będzie odbywało. Ozdobione krowy uroczyście zostaną przywitane tutaj w mieście. Dziewczyny już gotowe, czekają na krówki. Des Alpe, bo tak nazywa się to święto, jest bardzo podobne do polskiego Redyku. Bogato zdobione krowy paradują przez miasta, witane przez lokalne społeczności. Niektóre krowy mają olbrzymie dzwony, a inne małe ołtarzyki na głowach. Podczas Des Alpe dołączyli do nas szatrasie, blogerzy specjalizujący się w Szwajcarii. Tak, Krzysiek, po kilkunastu latach mieszkania w Szwajcarii, co najbardziej lubisz w Szwajcarii, może w Szwajcarach? Dobra, powiem tak. Szwajcaria jest kojarzona raczej z krajem, który jest ekstremalnie drogi. Poniekąd jest to fakt, ale to, co jest właśnie tutaj najpiękniejsze, to to, że cała natura, którą mamy dosłownie wszędzie, która nas otacza, jest darmowa. No z wyjątkiem powiedzmy parkingów, ale tutaj nie ma problemu, żeby pojechać w jakieś niesamowite, spektakularne miejsce nad super jezioro, zapłacić tylko za parking i wszystko, cała infrastruktura jest za free. I to jest chyba taka w sumie największa zaleta drogiej Szwajcarii, w cudzysłowie drogi. Na przykład rejony takie jak Graubünden, jest tutaj mnóstwo fenomenalnych perełek, które są na wyciągnięcie ręki i są łatwo osiągalne, darmowe i w zasadzie niczym nie ustępują tym, które są popularne w tych takich naprawdę zatłoczonych miejscach turystycznych. Jeśli chodzi o konkretne miejsca, w zeszłym roku powiedziałbym, że to jest Limerenze. To jest takie jedno z najbardziej spektakularnych miejsc w Szwajcarii, które widzieliśmy. Teraz jest dosyć taki duży boom na tą miejscówkę, ale tak, zdecydowanie jest to Limerenze, która akurat nie jest Graubünden, tylko powiedzmy kawałek drogi stąd. No też trochę przez was. Dużo mówicie o Szwajcarii, wydaliście przewodnik. Częściowo mogło się tak zdarzyć, no. Ale tak, to jest zdecydowanie miejscówka, którą bym polecał. Szwajcarski ser. To on się będzie nazywał Seruś. Dawaj, smaruj. Jak biały kreseczkę. Za namową szatrasi zmieniliśmy trochę naszą trasę i ruszyliśmy na zachód nie przez przełęcz Julier Pass, ale przez Albula Pass. A to wszystko z powodu jeziora Lai da Palpuonia, jednego z najpiękniejszych górskich jezior w Szwajcarii. Dookoła prowadzi szlak, przy którym jest wiele miejsc do grillowania. Zostawiliśmy gdzieś na przełęczy nasze schodki, które służą nam do wchodzenia do busa, szczególnie Gai, ale też są dla nas bardzo ważne, bo są podpórką pod wannę i bez tych schodków nie wykąpiemy Gai, więc wracamy. Wróciliśmy się na przełęcz, już mieliśmy jechać na miejsca noclegowe, ale wracamy, będziemy ich szukać i mamy nadzieję, że nikt sobie nie wziął. Są! Kto się odstawił pod śmietnik? Trochę się czuję urażony, przecież one są tylko lekko uszkodzone, ale całe szczęście są, bo by nam to bardzo utrudniło życie. No, tu jest wasze miejsce. Po drugiej stronie przełęczy dotarliśmy pod najsłynniejszy wiadukt kolejowy w Szwajcarii, Landwasser-Wiadukt. Jesteśmy pod chyba najsłynniejszym wiaduktem kolejowym w Szwajcarii, Landwasser-Wiadukt, pod który wszyscy przychodzą, żeby tutaj usiąść i zobaczyć, jak czerwony pociąg przejeżdża górą.
Albo można pójść też na górę na platformę i Ola właśnie nam poszła. Zaraz z Gają zobaczymy, czy nam się uda też tam wejść, bo jest wspinaczka 20 minut. Pociągi to zresztą niezwykły temat w Szwajcarii. Ilość połączeń jest olbrzymia, pociągi są zawsze punktualne, a dla ułatwienia podróży są dostępne specjalne wielodniowe bilety, tak zwane Swiss Travel Passy, z którymi wsiądziecie do dowolnych pociągów. Kiedyś podróżowaliśmy tak po tym kraju i bardzo to polecamy. Mamusiu, masz patyka! Szła z patykiem, całą drogę sama wyszła. Zatrąbił nawet. No na nią pewnie. Jestem dumna z ciebie. Patyk! Bardzo mamusia dumna z ciebie. A tu w ogóle macie kody QR do zeskanowania. Jak zeskanujecie, to jest rozkład jazdy. Generalnie teraz to tak co 20 minut jeżdżą. Przez przełęcz San Bernardino ruszyliśmy dalej, na południe Szwajcarii. Kolejna przełęcz i idziemy szukać kolejnego fotospotu z ramką Grand Toura i już go widzę. Jest tam u góry. Przepisy dotyczące noclegów na dziko w Szwajcarii różnią się bardzo między kantonami i regionami. W jednych takie noclegi są totalnie zabronione, Prawie idealnie. Będzie dobrze. w innych są możliwe tylko tam, gdzie nie ma zakazów, a gdzie indziej jeszcze można nocować tylko na przełęczach. Jaka rzeka. Polecamy korzystać z aplikacji Park 4 Night, w której znajdziecie aktualne informacje o każdym miejscu. Nam ponad połowę noclegów udało się spędzić legalnie na dziko. Rzeczka i miejsce na grilla. Chodźcie. No to dotarliśmy do najcieplejszego, najbardziej śródziemnomorskiego regionu Szwajcarii, czyli do regionu Ticino, który jest w ogóle regionem włoskojęzycznym. Ascona to urokliwe miasteczko położone nad jeziorem Maggiore. Pełno tu restauracji i wąskich uliczek. Region Ticino słynie też z otoczonych górami dolin. To tu miejscowi uciekają przed upałem. Odwiedziliśmy dwie doliny, Verzasca i Maggia. Obie słyną z kamiennych mostów i małych kamiennych wioseczek. Jedziemy, a tu nagle taka wioska, normalnie jak z bajki, że Ola zaczęła krzyczeć: stawaj! Więc stanęliśmy i idziemy do wioski. Gaja, wioska dla krasnali, czyli dla ciebie. No jak gdzie? No to.
najsłynniejszych wioseczek, jakie tu odwiedziliśmy, było położone pod wodospadem Frogli. Komuś tu chyba bardzo zależy na huśtawce z widokiem. Znajduje się tu jedna z huśtawek z akcji Swing the World. Na wszystkich pobojacie się z pięknymi widokami. Dawaj. W ogóle to jesteśmy trochę przerażeni, bo prognoza pogody pokazuje, że od dzisiaj przez kolejne 5 dni ma lać, a nam zostało jeszcze tak z tydzień czasu, zanim będziemy musieli wracać do Polski. I mamy nadzieję, że ta prognoza się nie sprawdzi, bo jak się sprawdzi i będzie po 100% deszczu, to oznacza, że my praktycznie nic już nie zobaczymy. Ale mamy nadzieję, że jak się przejedzie tu przez kilka przełęczy, to ta pogoda się pozmienia i będzie ok. A dzisiaj w ogóle nocujemy na farmie. Na farmie, na której jest obok taka duża łąka. Tam w pomieszczeniach takich technicznych jest toaleta, jest wąż, z którego można sobie nalać wody. I generalnie bardzo fajnie zorganizowane. 30 franków, więc jak na polskie warunki drogo, jak na szwajcarskie to bardzo tanio. Zapowiadaj co mam. A Gaja ma kwiatuszka. Super kwiatuszek. Gdzie taki był? Chcę pokazać, co jest tutaj w tej chatce. A tutaj w tej chatce jest po pierwsze samo zameldowanie i tu się wrzuca pieniążki, kopertę wypełnia. Jest z boku cennik. Po drugie, tak jak widzicie, jakiś telewizorek z zdjęciami tutaj z tej farmy. A po trzecie jest lodówka samoobsługowa, w której można sobie kupić różne rzeczy. Jajka, miód, tu jakieś curry z cukinią, właściwie cukinia z curry, dżemy, grzyby, no i jakieś picie. I za to też macie podane ceny i wrzucacie potem tutaj. Ale super. No i oczywiście jest, wiecie, to taka uczciwa skrzynka, wszystkim ufają, ale kamera jest. Ufaj, ale pilnuj. Nie jesteś krową? Nie. Generalnie mamy 20 metrów swojego węża, którego trzymamy tutaj. Rzadko kiedy się zdarza, żeby był wąż tak jak tutaj. Zazwyczaj jest po prostu kran, do którego się trzeba podłączyć i rzadko kiedy można podjechać aż tak blisko kamperem. Często jest tak, że gdzieś tam z boku się stoi i jest 10 metrów do tego kranu, więc warto mieć swojego węża. Przez przełęcz Świętego Gotarda można przejechać 2 drogami. Nowym, z 17-kilometrowym tunelem, Tu coś się stało. albo starą, brukowaną z 37 zakrętami. My wybraliśmy tę bardziej widokową. Przełęcz Świętego Gotarda jest też symboliczną granicą między południem a północą Europy. Czy ja właśnie wypuszczam drona w lekkim deszczu i ryzykuję sprzęt dla być może pięknych ujęć? Chyba tak. Aż się leje z niego. No ale przeżył. Kawałek dalej dojechaliśmy do kolejnej przełęczy, Furka Pass. Stoi tu słynny hotel Belvedere, kiedyś rozsławiony przez Bonda, a teraz uwielbiany przez fotografów. Hotel Belvedere. Co ciekawe, hotel jest w środku zachowany w świetnym stanie i w każdej chwili mógłby przyjąć turystów. Ale interes jest bardzo sezonowy, a właściciel ma inne biznesy na głowie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu pod oknami znajdował się lodowiec, którego dzisiaj już stąd nie widać. Tata, co tam? Jak u góry? Zimno?
Nie? A widoki ładne? Tak. Co widzisz z góry? Widać góry? Nie. Nie? Nie, wcale. Jak już nie będzie laki, to już się oklei. I nie będzie. Dobra. Podróżujemy naszym nowym kamperem już od prawie pół roku, ale codziennie doceniamy dużo większą przestrzeń w porównaniu do poprzednich aut. Mama przykłada termometr do jego czoła. Termometr świeci niebieskim światełkiem i mierzy temperaturę. Synku, masz gorączkę. I fakt, że mamy oddzielną przestrzeń dzienną i przestrzeń do spania. Dzięki czemu wieczorami, kiedy Gaja śpi, jesteśmy w stanie spokojnie popracować. Jadąc dalej, nie mogliśmy nie zatrzymać się w dolinie Lautenbrunnen, która zachwyciła kiedyś młodego Tolkiena. Udało nam się uciec przed deszczami i złapać jeszcze trochę słonecznej pogody i odbiliśmy od trasy Grand Tour, bo bardzo blisko tej trasy znajduje się Lautenbrunnen, czyli jedno z najpiękniejszych miejsc w Szwajcarii, które postanowiliśmy odwiedzić. Stanęliśmy na takim przepięknym kempingu za 40 franków w samej dolinie. Pakujemy się na rowerki, jedziemy się przejechać doliną, a jak nam się uda, to jeszcze wjedziemy kolejką na którąś z tych takich górskich wioseczek tutaj. Dolina Lauterbrunnen jest miejscem bardzo popularnym i obleganym przez turystów, ale i tak warto ją odwiedzić, bo widoki są tu po prostu nieziemskie. My najpierw przejechaliśmy dolinę rowerem, a potem pojechaliśmy pociągiem do Wengen. My pociągiem się przejedziemy tak trochę dla atrakcji, tylko jednorazowo, ale Szwajcaria jest w ogóle super do zwiedzania pociągiem. I są takie Swiss Travel Passy, czyli bilety, które kupujecie na kilka dni albo chyba nawet na miesiąc i one was upoważniają do tego, żeby jeździć w ramach tego biletu wszystkimi pociągami, niektórymi kolejkami, dużo jeszcze dodatkowych zniżek. Więc gdybyście planowali nie tak jak my kamperem, tylko pojechać sobie pociągiem, to polecamy. Przerwa na zupę nad wodą z pięknymi widokami. Niedaleko Lautenbrunnen jest druga taka dolinka i druga miejscowość, Grindelwald. I właśnie tu przejechaliśmy i tak wypatrujemy, bo chcieliśmy bardzo wjechać tam kolejką na piękne widoki, z których między innymi widać te góry. Ale na razie jest wszystko mocno zamglone, więc trochę tu jeszcze poczekamy, czy się rozpogodzi. Jak tak, to jedziemy do góry. Ale generalnie nawet stąd z dołu to wygląda niesamowicie. Dla mamy była ta czarna i dla Nuny była żółta. Nie chcę się. Taką czekoladkę ma żółtą. Jadąc dalej na zachód, dotarliśmy do znajdującego się pod Bernem miasteczka Murten.
Co to takie ciemne? Jesteśmy na kempingu, na miejscu, na którym można kempingować, przy farmie. I to miejsce kempingowe kosztuje tyle, ile chcecie, żeby kosztowało, ale przy farmie w budynku jest taki samoobsługowy sklepik, w którym można kupić różne rzeczy, m.in. wino, które kupiliśmy, owoce, warzywa, jakieś ich przetwory, jajka, więc super. I generalnie z tego, co czytałem, to jest tak, że po prostu kemping jest za darmo, ale miło, żeby coś kupić u nich i jeszcze coś zostawić dodatkowo. A propos wina, to Ola mi przed chwilą opowiadała, że prawie nigdzie się nie da kupić szwajcarskiego wina i faktycznie nie pamiętam, żeby w sklepach było, bo Szwajcarzy produkują wina bardzo dużo, ale też bardzo dużo piją i po prostu nie ma już potem na eksport. A my postanowiliśmy spróbować i tutaj właśnie na farmie kupiliśmy białe, jakieś lokalne wino. O takie. To jakieś kieliszki poproszę. Mam takie specjalne. Nie umiem już pić alkoholu. Bo my nie pijemy już alkoholu. No pijemy bardzo niedużo, bo niezdrowy. Ale pytanie, czy smaczne? No, dobre. No, tylko to alkohol, więc jak to alkohol. We find ourselves starting from scratch, brick by brick. No, a celuj w tatę, nagrywa się już. Ale musi być tutaj. Jeżeli planujecie zrobić tę trasę co my, czyli objechać Szwajcarię śladami Grand Toura, to jest przygotowany świetny darmowy e-book, który znajdziecie na stronie Grand Toura i w tym e-booku są opisane wszystkie miejsca, które i my odwiedzamy i dużo więcej. Dużo fajnych ciekawostek, fajne jakieś najładniejsze trasy, punkty widokowe, miejsca, gdzie można zaparkować. Także bardzo polecam. No i teraz wyłącz. Trochę przypadkiem zatrzymaliśmy się na chwilę w Monteru, gdzie przepiękna promenada zachęciła nas do wycieczki rowerem. Gaja dzisiaj postanowiła na rowerze w przyczepce jeździć z piłką. Nie wiem po co, ale stwierdziła, że nad jeziorem z takimi widokami piłka jest po coś potrzebna. W tym miasteczku jest pomnik Freddie'ego Mercury'ego, bo Freddie mieszkał tutaj i tutaj nagrał ostatnią płytę. I w Kasynie jest nawet muzeum, darmowe zresztą, dotyczące Freddie'ego i całego zespołu Queen. A ta okładka była zrobiona właśnie, to zdjęcie było zrobione tutaj. Dalej na południe, pośrodku winnic, znajduje się jeden z najładniejszych zamków w Szwajcarii – Aigle. Specjalnie nadrobiliśmy kilka godzin trasy, żeby zobaczyć jeszcze ciekawe formacje skalne nazywane piramidami. Dach nam przymarzł. No dzisiaj nas nieźle przymroziło. Bus ma zamarznięty dach. W nocy było na minusie, no ale jesteśmy w górach i to dosyć wysoko. Zaraz sprawdzę ile, ale jest 1500 metrów na pewno. Także zjeżdżamy w dół do dolinek i jedziemy dalej. Trzęsą. Trzepią się, no.
Szwajcarzy są mistrzami, jeżeli chodzi o budowanie dróg przez bardzo wysokie góry. Mają bardzo wysokie mosty, mają jeden z najdłuższych w Europie tuneli, a teraz będziemy jeszcze inaczej przekraczać bardzo wysokie góry na platformach pociągowych, takich kolejowych. Wjechaliśmy tu samochodem, wszystkie auta zaparkowały i zaraz cały pociąg rusza i w tym pociągu wewnątrz wagonów takich półzamkniętych będziemy przejeżdżać góry na drugą stronę, dzięki czemu oszczędzimy jakieś 100 km, które musielibyśmy robić dookoła, a przez góry tutaj tym tunelem przejedziemy chyba w 15 minut. I 27 franków to kosztowało. Gaja, jedziemy szybko, czy nie? Szybko to jest? Czy powolutku? Koła busa się nie ruszają. Rusza się pociąg. Na koniec naszej podróży zajechaliśmy jeszcze do Lucerny. My znowu na rowerkach, bo jedziemy zwiedzać Lucernę. Miasto leży nad jeziorem 4 kantonów i pełne jest tętniących życiem knajpek, pięknych budynków i starych mostów. Rowery zostawiamy, przyczepkę odpięliśmy i idziemy na Stare Miasto. A jeśli chcielibyście Szwajcarię objechać samochodem albo kamperem, tak jak my, to polecam. Jest świetna aplikacja, która nazywa się Grand Tour, czyli tak jak nazywa się ta trasa, którą przejechaliśmy. I macie tu pozaznaczane wszystkie te fotospoty, ciekawe miejsca do odwiedzenia, miejsca, w których można skosztować jakiegoś lokalnego jedzenia. A poza tym jest też do pobrania darmowy e-book, w którym macie super opisane każdy z tych etapów, bo cała trasa jest podzielona na etapy. Wszystko zalinkujemy poniżej w opisie do tego odcinka. Podczas tej podróży nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc na trasie Grand Tour, bo na to nie starczyłoby nawet 2 miesięcy. Ale utwierdziliśmy się w tym, że Szwajcaria to jedno z najpiękniejszych państw w Europie i podróż przez Szwajcarię wcale nie musi być droga. Już planujemy powrót na trasę Grand Tour za rok.